Największym urokiem świata jest urok drugiego człowieka. Zofia Naukowska. Cześć, jest 14 kwietnia, dochodzi godzina 8 i ja właśnie zaczynam nowy dzień. Nowy dzień, na razie próbuję wydostać się z namiotu, bo jakoś niechętnie chce mi się wstawać. Ale wyjątkowo nie chce mi się dzisiaj, więc chyba sobie jeszcze tutaj poleżę. Tygrys już jest. Nic nie smakuje lepiej niż kawka w otoczeniu pięknych gór, motocykla, który jest świetnym kompanem do podróży oraz tej ciszy, która tutaj jest. O, widzicie, teraz widzę, że droga, którą mógłbym jechać dalej, prowadzi do jakiegoś domku tam na wprost. Nie wiem, czy ktoś tam mieszka, czy to może jest jakiś domek, w którym, nie wiem, jakiś gospodarczy, czy coś. Ale jakbym tam pojechał, to właśnie bym dojechał tam. Cześć, witajcie. Zaczynamy kolejny dzień. Kolejny dzień przygód. Przede mną pierwsze 60 km, które zaprowadzą mnie na przełęcz, która znajduje się na wysokości prawie 3000 metrów. Namiot spakowany, wszystkie rzeczy zebrane, no to możemy jechać. Miejscówka, w której spałem, tutaj podaję wam współrzędne, bo jest naprawdę fajna. Dojazd taki trochę po kamieniach, ale to nie szkodzi. Nie jest skomplikowany dla motocykla adventure'owego, jak Tigera. Wow. Jestem u celu, czyli na drodze asfaltowej. Przebieg trasy w dzisiejszym dniu był następujący. Pokonałem około 170 km. Mimo że nie byłem zaznajomiony ze stanem faktycznym dróg, to zdawałem sobie sprawę, że podróż zajmie mi więcej czasu niż sugerowała nawigacja. Dodatkowo na moim szlaku znalazły się dwie imponujące najwyższe przełęcze w kraju. Pierwsza to Tizi Ait Imi, znajdująca się na wysokości 2914 metrów nad poziomem morza, a druga Tizi Ait Hamad, znajdująca się na wysokości 3005 metrów nad poziomem morza. Ludzie po prostu tak mieszkają tutaj na takich uboczach gór, zboczach gór. Mega to wygląda. I mega też muszą mieć tutaj trudne warunki zimą, o ile tutaj mieszkają.
Ale to kozacko wygląda. Mega. Dziewczynki rzucają kamieniami. Podczas przejazdu przez wioski gór Atlas napotkałem na dwie nieprzyjemne sytuacje. W jednej z nich dziewczynka rzucała w moim kierunku kamieniami, a w drugiej dziecko wprost wybiegło do mnie, wymachując kijem. Takie dwie sytuacje, które zostawiły po sobie piętno w mojej pamięci. Poza tymi dwoma incydentami nie budziłem większego zainteresowania. Inne dzieciaki reagowały z uśmiechem, chciały przybić pionę lub abym przygazował Tigerem. Mieszkańcy byli generalnie przyjaźnie nastawieni, uśmiechnięci i machali w moim kierunku. Warto wiedzieć, że turystyka jest jednym z głównych źródeł dochodu w Maroku, co sprawia, że Marokańczycy zazwyczaj szanują turystów. Jest to również dobra okazja, abyśmy i my okazali szacunek wobec mieszkańców tych ziem. Bo tu możecie zobaczyć starą kobietę, ile dźwiga czegoś na plecach. Wielokrotnie spotkałem się z tym, że właśnie, że to kobieta niosła, a facet szedł obok. Aj. Charakterystycznym zjawiskiem, które zaobserwowałem wielokrotnie, było pranie ubrań i dywanów przez kobiety w rzekach. Po umyciu dywany były rozkładane na zboczach gór, co też w jakimś stopniu ozdabiało miejsca, przez które przejeżdżałem. Nie, uciekajcie. O. Wow, to wygląda świetnie. Sześć kilometrów, tyle zostało mi do Przełęczy. Aktualnie jestem na wysokości 2512 metrów. Wspinam się coraz wyżej, temperatura spada, z 25 jest 20, ale pewnie będzie zaraz zimniej, bo tam jest śnieg i on wciąż tam leży. Więc mam nadzieję, że nie zmarznę aż tak bardzo tam u góry. A to jakiś chłopek.
Ale zaraz będę musiał chyba pozapinać sobie wszystkie wentylacje, które mam otwarte. No to jestem. Cześć, witajcie. Pozdrawiam Was z najwyższej przełęczy, na jakiejkolwiek byłem motocyklem, czyli na przełęczy, która znajduje się na wysokości 2914 metrów nad poziomem morza. Nie wiem, czy Abano Pass nie było chyba niższe, z tego co kojarzę. Niestety nie ma tu żadnej informacji, że jestem na przełęczy. Jedyną informacją, jaką znalazłem tutaj, jest reklama Cafe i Restaurants. Ale na szczęście nawigacja i Google Maps pokazują, że jestem właśnie w tym miejscu. Co mogę powiedzieć? Jest tu trochę chłodno i są tutaj pozostałości śniegu. Zamarzniętego śniegu, ale pokażę Wam, że że można na dupie zjechać. Teraz będzie pewnie brudna, ale kij z tym. Na początku, jadąc od północy, spinając się na tą przełęcz, jechałem drogą asfaltową i to naprawdę bardzo ładny asfalt. Widać, że to taka nowa droga, ale już tutaj za przełęczą zaczyna się shooter, ale to nie jest dla mnie problem. Tu jest jakaś ścieżka, do której za chwilę pójdę, ale wezmę jeszcze ze sobą suszoną wołowinę, żeby sobie ją zjeść, bo nie jadłem jeszcze śniadania, a nie było za bardzo gdzie cokolwiek dostać. W zasadzie wezmę orzechy i suszoną wołowinę. W sumie ostatnie moje zapasy, jakie mam, to zużywam teraz, ale zostawię sobie jeszcze 2 racje żywnościowe, takie liofilizowanej żywności na taką czarną godzinę, w razie czego. No idę zobaczyć, co tu jest. Droga tam schodzi w dół, ale tu jest fajne miejsce generalnie, żeby sobie usiąść na skałach. Dobra, tu sobie usiądę, bo jest cień. Jest ogólnie przyjemnie. Świeci słońce. Mam siłę do tego, by cieszyć się tym, że tu jestem. Zjeżdżając z przełęczy Tizi and Imi, miałem przed sobą szutrową drogę, której długość wynosiła 10 km, prosto do wioski El Mrabitine. Tam znów powrócił asfalt.
Droga była kręta i miejscami wąska. Oferowała zapierające dech w piersiach widoki górskie. Początkowo wiła się w dół, a następnie prowadziła w górę. Cały przejazd do następnej przełęczy miał długość 23 km i zajął mi prawie godzinę. Nie licząc czasu spędzonego na ustawieniu kamery do dokumentowania mojej podróży oraz przystanków na obserwacje i delektowanie się chwilą. Dla mnie ta trasa oferująca dwie najwyższe przełęcze górskie była od początku jednym z najważniejszych odcinków do przejechania w Maroku i jak dotąd stała się najlepszą z tych, które miałem okazję pokonać. I jeżeli zatem planujesz odwiedzić ten kraj, to zdecydowanie polecam zapisać sobie właśnie te dwie przełęcze.
Dzieci z kijami, zajebiście. Co będzie dalej? Aj. A. Właśnie zarezerwowałem sobie nocleg 10 km od wąwozu Dades, do którego i tak będę zmierzał. Zapłaciłem za niego 36 euro 45 centów. No i ogólnie to chciałbym już dzisiaj zakończyć ten dzień. Trochę zmęczony jestem. - 33 km jeszcze. Nocleg zarezerwowałem w Kasbie La Porte du Dades. Do wyboru tego konkretnego miejsca przekonały mnie liczne pozytywne opinie, w tym również od Polaków. Dostępność parkingu, restauracja na miejscu oraz dobre udogodnienia. Dodatkowym atutem dla mnie było to, że obiekt był zlokalizowany blisko wąwozów Dade, które planowałem odwiedzić następnego dnia.
Po dotarciu na miejsce zauważyłem, że parking znajduje się tuż przy głównej ulicy, co na chwilę mnie zaniepokoiło. Jednak pracownik recepcji, zauważając, że jestem na motocyklu, od razu zaproponował, że mogę wjechać i zaparkować wewnątrz obiektu, w tak zwanym patio, co też uczyniłem. Byłem zaskoczony, gdy w środku ujrzałem dwa nowe motocykle Triumph Tiger 1200. Na początku pomyślałem, serio? Bracia Prokop tutaj? Ale potem zwróciłem uwagę na zagraniczne australijskie tablice rejestracyjne. Thanks. Jeśli chodzi o standard pokoju, to muszę przyznać, że był on wysoki. Co do czystości, wyposażenia, pysznego jedzenia i atmosfery, to La Porte d'Udades zdecydowanie wyróżniało się na tle innych miejsc, które odwiedziłem podczas całej mojej podróży. Dlatego szczerze, mogę polecić Wam ten nocleg. Na dodatek spotkałem tu polski akcent w postaci naklejki pozostawionej przez Ernesta, którego możecie kojarzyć właśnie ze strony przeświat.eu lub ze sakw Red Mamuta. Serdecznie pozdrawiam. Co więcej, właściciel obiektu mówił też po polsku, co było dla mnie kolejnym zaskoczeniem. To już koniec 7. odcinka. Dzięki za obecność. W kolejnych epizodach możecie spodziewać się więcej niespodziewanych sytuacji. I sprawa wygląda następująco. Droga, którą miałem jechać, zaczęła być asfaltowa. I berber, u którego kupywałem imbryk, sam powiedział: 100% tu jest nowy asfalt. W tym napotkanych mi osób, w których w życiu bym się tutaj nie spodziewał. Unbelievable! Wow! Piaskowych krajobrazów, berberyjskiego klimatu, wielbłądów Ta góra jest wyjątkowa. i popularnych atrakcji turystycznych. Oraz będę miał dla Was kilka rad, tak odnośnie samotnych wypraw w niektóre regiony Maroka. Nie chcesz tego przegapić? Więc koniecznie subskrybuj ten kanał, zostaw komentarz poniżej oraz łapkę w górę, udostępnij ten film nawet na Facebooku swoim znajomym. Dzięki temu algorytm YouTube lepiej pozycjonuje moje filmy, co sprawia, że trafią one do szerszej grupy odbiorców. Z góry dziękuję za każdą formę zaangażowania.